Po dłuższej przerwie wracamy z pytaniami i odpowiedziami. Odpowiedziami na Wasze pytania z komentarzy, z maili, gdziekolwiek tylko je zadajecie. Dziś 5. Pomyślałem, że może taka forma będzie nieco szybsza, przystępniejsza i pozwoli nam to się bardziej skupić na konkretnych pytaniach. Nie przedłużając, zaczynamy. Czajnikowy.pl. Mam pytanie, w jaki sposób dbać o Palo Santo, żeby służyło jak najdłużej? Pytam zarówno o zabezpieczenie przed pękaniem, jak i zabezpieczenie przed pleśnią, grzybami. Palo Santo to temat troszeczkę trudny, temat wymagający specjalnego podejścia i przyniosłem swoje, żeby Wam pokazać, że pękło. Jest tutaj pęknięcie, jest tu drugie pęknięcie, oba brudne od wyciekającej zielonej yerba mate i nawet w środku to widać, więc jest to dowód, że nawet osoba, która pije dużo yerba mate, jak ja, jest w stanie po prostu zepsuć swoje Palo Santo. Co więcej, pokazuje to na dowód, że nawet ja, który wiem, jak to zrobić, jestem w stanie je zepsuć. O takie Palo Santo należy dbać na różne sposoby. Przede wszystkim kwestia, czy jest to gołe Palo Santo, takie jak to, czy okute metalem z zewnątrz. Palo Santo okute właściwie nie wymaga żadnych szczególnych zabiegów. Wystarczy po prostu co jakiś czas w nim pić i wyrzucać fusy, żeby same fusy nie spleśniały. No i właściwie tyle, ponieważ nawet jeżeli odstawimy na jakiś czas i ono się rozeschnie i pęknie, to jest tak szczelnie okute stalą, że działa to tak jak beczka ze swoimi obręczami. Ogólnie beczka nie jest w stanie się rozejść właśnie dlatego, że jest ściśnięta twardo. Tak samo tutaj, jeżeli powstanie nawet pęknięcie, to pęknięcie w niczym nam nie przeszkadza, ponieważ nie pojawia się szczelina, przez którą mogłoby cokolwiek nam wyciekać. Problem jest, kiedy mamy właśnie takie Palo Santo, gdzie naprawdę pęknięcie, no to jest jeszcze małe, bywają tak, że po prostu są pęknięte, że można wręcz palec włożyć w taką szczelinę. Takie pęknięcia po prostu sprawiają, że wylewa się matę ze środka. Jak o to dbać? Jeżeli chodzi o pleśń, to nie trzeba jakoś szczególnie dbać. Dowiedziono, że same olejki zawarte w żywicy Palo Santo są dezynfekujące i takie naczynie teoretycznie nie powinno spleśnieć, ale spleśnieć mogą fusy, które są w środku. No i ta pleśń może tak jakby przejść na sam kubek. Oczywiście wcześniej czy później ono też spleśnieje, żywicy ubywa z każdym parzeniem. No jest to też drewno, więc no nie jest niezniszczalne. Pamiętajmy o tym. Przy takim codziennym użytkowaniu wystarczy po prostu zostawić fusy na noc. Następnego dnia je wygarnąć, wyparzyć naczynie, zaparzyć na świeżo, po to, żeby tam ciągle było wilgotno. Jeżeli nie chcemy zostawiać fusów albo nie pijemy codziennie, niektórzy zalecają wlać wodę i zostawić po prostu zalane wodą. Jest to fajne rozwiązanie. Jeżeli na przykład mamy niską wilgotność i temperaturę, możemy zastosować też mokrą szmatkę. Wkładamy po prostu kawałek ręcznika, który jest wilgotny, do środka i to zapewnia jakąś tam wilgoć w naczyniu. Tak czy inaczej, no, musimy pamiętać, że nie jest to zwykły kubek, który możemy odstawić na tydzień i zapomnieć o nim. Nawet jeżeli nie pijemy przez dłuższy czas i trzymamy w nim wodę, musimy pamiętać o tym, żeby jednak jej dolewać, uzupełniać, no żeby się po prostu nie rozeschło jak to, które do niczego już się nie nadaje. Będzie po prostu ozdobą albo stojakiem na ołówki. Rafale, mam taki dylemat, że nie wiem, co kupić do parzenia herbaty. Piję głównie zieloną herbatę w samotności i jak dotychczas używałem metody 2 kubków. Jednak chciałbym zacząć pić z czarki, ponieważ jak pisałem, piję herbatę w samotności i nie potrzebuję pić dużo herbaty w kubku. Wydaje mi się, że czajnik też będzie mi niepotrzebny, dlatego chciałem Cię zapytać, czy ma sens jako, można powiedzieć, początkujący herbaciarz kupić gajwan i czarkę? Moim zdaniem gajwan i czarka zawsze mają sens. Co więcej, bywają wersje malutkie, wręcz kieszonkowe, tak jak w moim przypadku. Mam gajwan, który właściwie można przelać do jednej czarki. No, jest to może nie najprostsze w obsłudze, ponieważ trzeba odrobinę wprawy, trzeba umieć dobrze to chwycić przy bardziej ciepłych naparach. Jeśli pijemy czarną herbatę, no razem ze spotkiem musimy. Jeżeli pijemy no zieloną i nas to nie parzy, to możemy po prostu chwycić sam kołnierz. Aczkolwiek jest to ciągle bardzo ruchome, niestabilne i no, trzeba poćwiczyć. Aczkolwiek ja gajwan polecam. Jest to rozwiązanie, które moim zdaniem jest idealną odpowiedzią na to pytanie, ponieważ zmniejszanie kubka czy kupowanie małych czajniczków ciągle nie załatwi sprawy. Jednoosobowa wersja, gdzie w dodatku możemy się cieszyć wieloma parzeniami jednej herbaty, to właśnie gajwan. Ja zwykle biorę sobie do tego termos wody, jedną czarkę, sypię, zalewam, wypijam i w ten sposób można naprawdę się napić, ponieważ nawet gdyby to miało 100 ml, to po 5 parzeniach wypijamy już pół litra napoju. Jest to jak 2 kubki, więc na dobrą sprawę nie jest to wcale mało, a wersja
100% jednoosobowa. Polecam gajłany, szeroko dostępne i w różnych rozmiarach, ale właśnie takie mniejsze, myślę, że świetnie się sprawdzą. Witam, ja mam takie pytanie i proszę o odpowiedź. Rafale, co sądzisz o herbacie ekspresowej Lipton, bo jest jedna z droższych herbat ekspresowych i jaką herbatę ekspresową polecałbyś? Z góry dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam całą ekipę Czajnikowego. Pozdrawiamy również. Co ja myślę o herbacie Lipton? W ogóle może co ja myślę o herbacie ekspresowej? Dlaczego my w ogóle jej nie pokazujemy zbyt często w naszym odcinku? Można by pomyśleć, że powinniśmy, bo no jest to jednak herbata powszechna, przez wszystkich pijana. My się zajmujemy herbatą, która nie jest przemysłowa. Znaczy to, że herbata Lipton, jak i wszystkie inne herbaty ekspresowe nas po prostu nudzą, ponieważ ich smak jest powtarzalny. Są całe zastępy kiperów, sensoryków i degustatorów i osób, które komponują te mieszanki, bo zawsze są to blendy. To nigdy nie jest produkt z jednej plantacji, tylko z kilku. Wymieszana herbata z kilku zbiorów, czasem z kilku kontynentów nawet. I ma powstać coś, co po prostu jest powtarzalne, tak żebyśmy pili danego Liptona od lat i zawsze nam tak samo smakował. To też, no cóż tu dużo mówić, no nas to po prostu nie kręci, bo herbata ma być dla nas właśnie za każdym razem czymś nowym. Lubimy się spróbować kolejnych zbiorów, kolejnych lat, różnych plantacji. Jest to bardzo szeroki świat herbaciany, można by powiedzieć, więc myślę tak, że trudno mi powiedzieć, ponieważ każda herbata ekspresowa, o którą mnie pytacie, musiałbym po prostu pójść jej skosztować, bo nie mówię, że nigdy jej nie piłem, ale zupełnie nie pamiętam. To też co ja myślę o Liptonie? Po pierwsze, nie jest to jakaś najdroższa herbata, bo ekspresowe herbaty potrafią być jeszcze z wyższej półki, tyle że trzeba poszukać. No jeżeli szukamy po prostu w markecie, no to faktycznie jest to górna półka herbat. Przy takich herbatach ekspresowych warto się kierować jednak ceną przede wszystkim. Okazuje się, że droższe są zwykle lepsze. Lipton, no tak, jest to po prostu dobra herbata ekspresowa i no i tyle. Bardziej się zastanówmy, co wy o niej myślicie, ponieważ to wy ją pijecie. Ja nie pijam Liptona. Jeżeli wy pijecie Liptona i wam smakuje, to raczej wy się wypowiedzcie no i smacznego. Nie wiem, jak to się wpisuje w wasz plan na kanał, ale brakuje mi trochę opowieści o bardziej zwykłych, częściej spotykanych herbatach. Na początku robiliście takie filmiki chociażby o senczy, potem już tylko świetne, ale ciężkie do zdobycia nietypowe herbaty z zakątków świata. No właśnie, jest to nasz problem, ponieważ wykorzystaliśmy na początku kariery naszego kanału sporo herbat właśnie takich szerzej dostępnych. Nie chcemy do końca się powtarzać, aczkolwiek mamy tę świadomość, że nasz kanał się rozwinął, zarówno sprzętowo, również też merytorycznie, ale też przede wszystkim no jakość naszego kanału. Porządna muzyka, bardzo fajne intro, które bardzo się wam podoba, mamy lepszy sprzęt do nagrywania, no ogólnie lepiej to robimy. I ja sam mam chęć zrobić raz jeszcze to, co już wykorzystaliśmy, ponieważ zostały nam takie już naprawdę rzadkie herbaty, a no chociażby ta sęcza, no, ja z przyjemnością bym to nagrał jeszcze raz. Po pierwsze, mam więcej do powiedzenia już na ten temat, bo jednak minęły lata i ciągle się rozwijamy, ciągle czytamy różne źródła, różne teksty i zbieramy wiadomości i myślę, że gdybyśmy teraz nagrali o sęczy, byłoby to lepsze niż poprzednie. Ale z drugiej strony mamy taki dylemat, że no nie chcemy was denerwować odgrzewaniem kotletów, bo po pierwsze możecie pomyśleć, że jakby skończyły nam się tematy i zaczynamy od nowa, więc nie ma sensu nas oglądać dalej, bo już powiedzieliśmy wszystko, co mieliśmy do powiedzenia, a tak nie jest. No a po drugie, może ktoś po prostu widział już ten odcinek i siłą rzeczy, co byśmy tam nie dorzucili nowego, to większość jednak tematu się tam powtórzy, więc mogłoby się to dla wielu z was okazać nudne. To też to w tym przypadku zamiast odpowiedzieć na to pytanie, to ja może zapytam was, czy chcecie, żebyśmy odświeżyli kilka kotletów na naszym kanale, wrócili do kilku takich bardziej znanych, bardziej typowych i nagranych przez nas przed latami herbat? Jeżeli tak, to my naprawdę bardzo chętnie. Dokładnie, prosimy więcej odcinków o yerba mate, herbatach, jakieś testy yerb może, dawno nie było. Ten komentarz to jest takie właśnie nie do końca pytanie, bo to jest w ogóle odpowiedź na inny komentarz, gdzie ktoś prosił o więcej testów yerba mate i ktoś się przyłączył i ja go wziąłem dlatego, że to się często pojawia. Pod wieloma odcinkami pojawiają się właśnie wasze prośby o testy i o testy yerba mate i o tym, żeby w ogóle było więcej o yerba mate. No i właśnie
Czemu nikt nie chce więcej o rojbosie na przykład? Mnie to bawi. Nie, no tak naprawdę no, herbata jest najszerszym tematem. Jest najwięcej rodzajów, gatunków i najwięcej na całym świecie sposobów jej parzenia. To też mamy najwięcej do powiedzenia na ten temat. Ale o yerba mate my powiedzieliśmy już bardzo dużo. Zrobiliśmy godzinny film, a poza tym masę innych jeszcze filmów. I to nie jest tak, że nie mamy już o czym mówić, ale naprawdę mamy wrażenie, że ten temat jest porządnie przewałkowany. Ale no postaramy się robić więcej o yerba mate, jeśli Was to tak interesuje. Aczkolwiek miejcie świadomość, że no, tak samo nie można by godzinami mówić o rojbosie i ciągle jeszcze wymyślać nowe tematy o rojbosie. Co do testów, no to właśnie nie ma ich na kanale, bo my tego nie robimy po prostu i to nie jest tak, że dawno nie było i najwyższy czas, tylko my to robimy wyjątkowo, sporadycznie, kiedy się pojawi jakaś naprawdę okazja i coś chcemy tym pokazać. Nie jest naszą ideą po prostu kosztowanie wszystkich dostępnych na rynku yerba mate i opisywanie, jak one nam smakują. Nie dość, że są kanały i blogi, które się tym zajmują, polskojęzyczne i anglojęzyczne, gdzie osoby podchodzą do tego bardzo poważnie. Pojawiają się całe sensoryczne opisy, pojawia się, ile cykli ma dana marka. Ogólnie naprawdę bardzo merytorycznie. Jeżeli Was bardzo interesuje, jak mi konkretnie smakuje jakaś marka yerba mate, no to możemy spróbować to zrobić, tylko nie wiem, czy to jest Wam potrzebne i mi potrzebne. Zastanówmy się, czy chcemy przerobić ten kanał po prostu na taki testowy, no bo jednak staramy się jakąś merytorykę w tym zawrzeć, a to, że ja na przykład piję i pajarito, smakuje mi tak i tak, co Wy o tym myślicie, no może jakiś podprojekt, no nie wiem, zastanówmy się wspólnie, ponieważ no jakby jest to nie tylko nasz kanał dla Was, ale bez Was nie miałoby to sensu, więc jakby Wasza opinia jest dla nas istotna. Chcemy, żeby Wam się podobało, tylko że musicie nam jakoś tak pomóc, żebyśmy no, wiedzieli, jak to ugryźć. Na pewno nie zamierzamy się zająć po prostu testami, czy to herbat z marketu, czy to yerba mate, no nie bawi nas to i myślę też, że niekoniecznie potrzebujecie naszej opinii, żeby wiedzieć, co Wam smakuje, aczkolwiek jeśli macie jakiś pomysł, może chcecie porównać dwie konkretne marki, która lepsza, albo nie wiem, czegoś się jakoś tak dowiedzieć, to super. Ja jestem na to otwarty, aczkolwiek od tak po prostu testów yerba mate no nie planujemy. To tyle pytań na dzisiaj. Piszcie w komentarzach, piszcie jakkolwiek chcecie do nas. Postaramy się na następny odcinek przygotować kolejne 5 Waszych pytań. Może nie tylko dotyczących herbaty i mate, ale też dotyczących samego działania naszego kanału. Chcielibyśmy zacząć z Wami trochę bardziej rozmawiać na temat tego, co robimy dla Was i jak to robimy, żeby Wam się podobało. Do zobaczenia na czajnikowy.pl. Czajnikowy.pl